Cześć wszystkim, nazywam się Włodek, witam na moim kanale o elektromobilności. Tutaj siedzę w Tesla Model 3 Long Range, już dwuletniej, w naszym rodzinnym aucie. Otóż dzisiaj chciałem krótko pogadać, po pierwsze, że wszystkich z Nowym Rokiem i ze świętami. Wszystkiego najlepszego, niech następny rok będzie lepszy niż poprzedni. A chciałem na szybko zrobić odpowiednik ukraińskiego wideo, które nagrałem będąc w Wiedniu i nazwałem go Nawigator blackoutów, czyli jaki trip planner wykorzystać, żeby nawet w Ukrainie, nawet kiedy wyłączają prąd przez ataki, można było wiedzieć, gdzie jaka stacja działa, a gdzie nie działa. Nie wierzę, że takie coś w Polsce wydarzy i oczywiście mam nadzieję, że nigdy żadnych ataków też tutaj nie będzie na infrastrukturę energetyczną, ale troszeczkę chciałem w innym kluczu porozmawiać o eBay Route Planner w wyniku mojego przejazdu do Wiednia i z powrotem, ponad 1800 km. Cześć, zapomniałem powiedzieć, proszę zasubskrybuj, polub mój filmik, napisz jakikolwiek komentarz od 5 słów, to bardzo mi motywuje. Dziękuję. Więc chcę pogratulować Polaków i firmę Greenway, to jest niesponsorowane, z tym, że oni na razie wyprzedzili, że firma Greenway wyprzedziła Teslę w ilości stacji, ilości lokalizacji szybkich albo ultra szybkich stacji ładowania ponad 100 kW wzdłuż głównych tras w Polsce oraz korzystając z roamingu, mając kartę, mając taryfę, która zezwala na ładowanie w roamingu w cenach krajowych, też możemy sobie spokojnie jeździć nawet za granicą i korzystać z stacji ultra szybkiego ładowania. Tutaj Greenway pod koniec 2022 roku zrobił naprawdę przelom w ilości stacji i ja wam teraz pokażę, z jakich stacji skorzystałem i jakie prędkości uzyskałem. Jakie stacje dla nas są najlepsze, kiedy jedziemy w podróż? Nie jakiś tam supercharger, który daje potencjalnie 250 kW, ale jest gdzieś tam pod lodzią, trzeba zjeżdżać za jednej autostrady na drugą autostradę, przejeżdżać tam płatny odcinek, potem wjeżdżać pod światła, ruch wahadłowy i stracić tam minuty, 10 minut, 20 minut, 30 minut i potem wracać na naszą autostradę, którą jechaliśmy. Te 250 kW w piku nas nie poratują, ponieważ liczy się ogólny czas. Ogólny czas podróży się skraca, kiedy robimy jak najmniej takich zjazdów z naszej trasy. Czyli robimy trasę, patrzymy jak Google poleca jechać, jaka jest trasa najszybsza lub najkrótsza i to jak taką trasą pojedziemy samochodem elektrycznym i wzdłuż tej trasy będziemy tylko na mopach ładować, tylko na szybkich ładowarkach ponad 100 kW, no to będzie nasza najszybsza trasa. Oczywiście są tam inne zasady, czyli trzeba przejeżdżać z jak najmniejszym naładowaniem, wtedy będziemy te 15-20 minut ładować z maksymalną prędkością średnią. To są takie szczegóły, które przychodzą już z doświadczeniem. A teraz wam pokażę, jakie prędkości osiągałem na stacjach ładowania, w większości stacjach Greenway w swojej podróży do Wiednia i z powrotem. Pojechałem ze Starogardu Gdańskiego do Wiednia. To pierwsza stacja to była Dwór Sójki, Greenway. Dlaczego tam pojechałem? Bo chciałem przetestować tą ładowarkę, bo eBay Route Planner mi zalecał tam zajechać. Chciałem sprawdzić podmienione ładowarki 50 kW na ładowarki, które dają maksymalnie 200 kW. W rzeczywistości ta ładowarka dla Tesla Model 3 Long Range, przynajmniej dla mojej, nie dała więcej niż 151 kWh, ale ta ładowarka była na mapie Tesli. Tesla podgrzewała baterię do tej ładowarki, żeby uzyskać tam optymalną moc ładowania. Więc zobaczcie, że w te 6 minut jechałem na maksymalnej prędkości 150 kW, czyli średnia prędkość mojej sesji 6-minutowej ładowania jest 146 kW. Potem sobie wkurzyłem, że więcej już nie uzyskam, nie będzie tu 200, a nie 190 kW i pojechałem na Kutno, żeby sprawdzić, jak będzie na Kutno. Z 6 do 26, czyli 20% podładowałem w 6 minut. W pamięci zostają w eBay Route Planner wszystkie nasze wyjazdy, o ile chcemy te dane tam zachować, bo można to usuwać.
i następna sesja ładowania. 6 minut zajęło mi, żeby dojechać od Dwór Sójki Kutno do Kaszewy Kościelne, Shell i Onity, i tam ładowałem resztę. Pojechałem tam, żeby uzyskać większy pik ładowania. Bateria po ładowaniu na Greenway była już rozgrzana do ponad 50 stopni, ale przejechałem mając już za wysoki stan naładowania, 22%, więc ten krótki pik 164 kW uzyskałem i potem cała nasza moc naładowania spada gdzieś w okolicach 50%, spada poniżej 100 kW i dalej sobie tylko schodki jedziemy. I mając 60 kW i 78 prawie procent, odłączyłem się, no i pojechałem dalej. Nie chciałem czekać i nabijać więcej. Ebetrol Planner mi wariował, bo zła pogoda, większe zużycie, i cały czas mi próbował zawieźć na następną stację Greenway KFC Rokocińska Łódź. Tam wiem, że tylko jest jedno stanowisko 150 kW, a reszta stanowisk ma mniejszą prędkość. 2 czy 3 stanowiska jest 100 kW i 50 potem kW mamy. Nie chciałem tam utknąć, bo ktoś już ładuje na 150, i pojechałem dalej. I zobaczyłem, że po drodze mamy bardzo dużo ładowarek Greenway po KFC Rokocińska Łódź, którą polecam, bo jest bardzo wygodnie usytuowana wobec autostrady. Nie tracimy czasu na zjazdy. Następna jest Piotrków Trybunalski, Centrum Handlowe Echo. To już troszeczkę trzeba zjechać z autostrady, to już wjeżdżamy do centrum handlowego. Nie chciałem tam jechać, ale potem jeszcze troszeczkę dalej, zobaczcie, tylko 143 km od Iłonici, Port Radomsko, i tam ładowareczka 140 kW. Tam tej ładowarki Tesla nie zna, nie podgrzewa do niej baterię, więc jak pierwszy raz tam przyjechałem, to uzyskałem tylko 128 kW, no i też dojechałem tam z trochę za wysokim naładowaniem, czyli mogłem na Ionity stać mniej, żeby dojechać na 10% do Port Radomsko. Wtedy bym na pewno uzyskał 140 kW. Tam postałem troszeczkę, widzicie, 19 minut, mając średnią prędkość naładowania 96 kW. Jeżeli chcecie coś zjeść, to Port Radomsko zdecydowanie polecam. Bardzo smaczny kebab. Skosztowaliśmy na drodze powrotnej, ale jeżeli chcecie zjeść, to planujcie tam dłuższe ładowanie. W 10 minut, a nie w 20 minut, no nie zdążycie po prostu odebrać zamówienie. Ja czekałem 30 minut, żeby odebrać zamówienie w drodze powrotnej. Po tym, mając to naładowanie, można było jeszcze podładować na szybkiej ładowarce Greenway albo na ładowarkach Orlenu w Częstochowie, tylko tam nie potrzebowaliśmy. Kierowaliśmy do M1 Zabrze, to jest centrum handlowe. Tak, przepraszam, to jest to. Tu już uzyskaliśmy 140 kW, bo ta ładowarka była znana dla Tesli. Tesla podgrzewała baterię. Na dodatek dojechaliśmy tam, mając 20%. Można było mniej ładować na Port Radomsko, o 12% mniej, można było stać mniej i dojechalibyśmy spokojnie. I uzyskaliśmy większą prędkość ładowania w M1 Zabrze. W okolicach Gliwic tam jest jeszcze MOP Bieszowa Orlen, który daje do 100 kW, powiedzmy 90 parę, 96 kW daje dla Tesli. Tam też mamy Noxo, Shellbelk, też można tam podjechać, tylko Shellbelk będzie najdroższą stacją. Dobra, po M1 Zabrze dalej nam zalecano postój w Olomouc w Czechach. Teoretycznie dojechalibyśmy, mogliśmy nie podjeżdżać do Olomouc. Tak nam Tesla polecała, tak nam polecał Ebetrol Planner, bo z tym naładowaniem mi się wydaje, że dojechalibyśmy również do Brno, może troszeczkę obniżając prędkość. Olomouc to jest stary supercharger w wersji drugiej, ma chyba 8 aż stanowisk, no ale nie wydaje tej deklarowanej mocy, czyli deklarowana moc tego superchargeru 138. Oczywiście bateria była podgrzana przez Teslę, a mieliśmy tylko 122 kW.
nie dzieliłem tą ładowarkę z innymi samochodami, była tylko inna Tesla Model S, która zupełnie na innej ładowarce się ładowała. Więc tu postałem niedużo, gdzie to jest, 16 minut, nie, 15 minut stałem na Olomouc, a Betterut-Planner oczekiwał lepszej prędkości ładowania, oczekiwał, że musimy tam postać tam jakieś 10 minut czy 8. No i widzicie, to ten czas postoju się wydłużył. Potem moglibyśmy nie jechać w teorii na następny Supercharger, który od całego serca polecam. Supercharger w wersji trzeciej w Brno, centrum handlowe Olympia. Jedyna ładowarka, na której uzyskaliśmy, powiedzmy, dobry pik prędkości ładowania. Nie mieliśmy bardzo niskiego naładowania, więc nie mogliśmy utrzymać na dłużej tej prędkości. 190 kW na początku uzyskaliśmy, 16 minut postaliśmy i odjechaliśmy dalej. Znowu mogłem tam nie stawać albo stać dużo mniej, bo skumałem sobie, że jak kupuję winietę w Mikułowie przed wyjazdem do Austrii, no to można przecież stać na ładowarce, słuchajcie, skorzystać znowu z Greenway w roamingu i uruchomić stację E.ON na stacji paliw MOL, to przy wyjeździe z Mikułowa. I tam mamy te 46-47 kW, czyli średnio 46 kW, 6 minut, doładujemy sobie jakieś 6% baterii. Nie czekałem na ładowanie, tylko podpiąłem do stacji, poszedłem kupić winietkę, nakleiłem to na szybę i odłączyłem się i pojechałem. Więc jak najbardziej można używać tą ładowarkę. Szybszych ładowareczek tam nie ma. Następne szybkie ładowarki już będą po przekroczeniu granicy z Austrią, ale w Austrii tak naprawdę, żeby dojechać do swojego finiszu, do celu, który jest Purkersdorf, miasteczko pod Wiedniem, to ja nie potrzebowałem już ładować, bo zobaczcie, odjechałem mając 54 z Mikułowa, a do celu dojechałem 25, czyli miałem o 15% więcej naładowania niż potrzebne, żeby bezpiecznie dojechać i mieć bufor. No a tam już mamy ładowarki. W samym Purkersdorfie co najmniej 2 miejsca z ładowarkami AC. No i ładowałem sobie na 4 kW OEBB Infra. Było złącze akurat mniejszej mocy. Dobrze. Co dalej? Dalej będzie droga powrotna. W drodze powrotnej jechałem 27 grudnia. Wyjechałem z Purkersdorf mając naładowania 100% i pojechałem sobie i zobaczyłem, że minimalnie potrzeba 3 postoje naładowania, 3 takich postoje po 40 minut, żeby dojechać do Starogardu, czyli tak samo 3 postoje jak w cieplejszą pogodę, jak powiedzmy latem, tylko zamiast 20 minut będziemy stać na tych postojach 40 minut, bo musimy naładować więcej, bo jest jednak większe zużycie. No i pierwszy postój mi zalecano w Olomouc znowu na Supercharger wersji drugiej, ten, który daje 122 kW, a ja wkurzyłem się i zobaczyłem, że Greenway pokazuje tam ładowarkę, która potencjalnie daje do 300 kW dla samochodów z baterią 800 V, a ja otrzymałem 165. To jest ładowareczka w centrum handlowym koło Mercedesa. To od razu trzeba zamiast zjazdu w stronę Polski przejechać prosto na tym skrzyżowaniu i tam już naładować. Będzie na filmiku adres i tu też widzicie Olomouc, Czeska Republika, Mercedes. Szukajcie Mercedes, ładowarka i znajdziecie. I co? Tesla wie o tej ładowarce. Tesla podgrzewa tą ładowarkę, podgrzewa baterię do tej ładowarki. No 160 kW mając 25% naładowania, 165 kW max, no to jest ok wynik i to jest lepiej niż Olomouc. Czyli mając tutaj mniejszy stan naładowania, mogłem by podtrzymać dłużej tą prędkość, ale i tak dobrze. Co tam jeszcze można? Pójść do McDonalda czy po inne jedzenie, wtedy mniej niż pół godziny nam postój się nie uda. Tu staliśmy dłużej niż potrzeba,
przez to, że poszliśmy do Maka i póki czekaliśmy na nasze zamówienie, nie zdążyliśmy nawet zjeść. Minęło pół godzinki, nie? Bo kolejka była i tak dalej. Więc tu naładowaliśmy do 83%, ale w taryfach krajowych Greenway. Pojechaliśmy dalej i dalej sobie szukałem ładowarki takiej, która mi da troszeczkę podładować i dojechać do Portu Radomsko. Bo nie chciałem ani jechać do M1 Zabrze, bo to był 27 grudnia, ludzie sobie jeszcze robią zakupy, tam może być dużo ludzi, więc nie chciałem tracić czas na dojazd do M1 Zabrze, na stanie tam w jakichś korkach i postałem na postój Orlen MOP Wierszowa, Poludzień i widzicie, tutaj miałem 91 kW, 94, kończyłem się chyba mając 95, nie wiem czy to się pokaże. Wyłączymy to. Kończyłem też mając 94, ale to jeszcze szło do góry, bo ładowareczka ma ograniczenie prądu, ale natężenie nam rośnie na baterii, no to podbija nam moc. I tu stałem tylko 9 minut, umyłem szybę, skorzystałem z udogodnień i odjechaliśmy sobie do Port Radomsko. Dojechaliśmy do Port Radomsko mając pięknie 10%. To jest super, bo akurat polecane jest nie schodzić poniżej. Można, jak mamy 100% pewność, że ładowarka zadziała, ale w Port Radomsko działa chyba tylko jedno złącze, przynajmniej tak pisze nam aplikacja. I to jedno złącze 140 kW tym razem nam pozwoliło uzyskać. Nie pamiętam, czy działało mi podgrzewanie baterii, czy po prostu niskie stany ładowania i szybka jazda pozwoliła uzyskać tą maksymalną prędkość. I całkiem dobra krzywa ładowania. Tu czekaliśmy na zamówienie z kebabem i pierogami, no i nie zdążyliśmy zjeść 31 minutę, trzeba było odłączać. Przejechała następna Tesla, jak się okazało, widz, subskrybent. No to widzicie, odjechałem. Jeszcze nie spotkałem z nim, ale on mi potem powiedział, że mnie spotkał. Także odjechałem i następne ładowanie celowałem w Ionity, bo Ionity jednak z paszportem jest najtańszą dla mnie ładowarką, nie? Średnia prędkość wyszła 96 kW za 31 minutę ładowania. No jest dobry wynik, słuchajcie. Dla nieteslowskich ładowarek to jest bardzo dobry wynik, bo taką średnią prędkość też mogłem mieć i na ładowarkach Tesla. To potem podjechałem do Ionity. Ionity mi nie chciała podgrzewać baterii i wynik był słaby. 24% na ładowaniu, uzyskałem maksymalnie 136 kW. Trzeba było wpisać do nawigacji zamiast Ionity do nawigacji Tesla Greenway dwursójki i to by dało mi większą prędkość ładowania tutaj, bo byłaby podgrzana bateria. Ale dobrze, tu postałem 22 minuty, średnia prędkość ładowania 97 i nie chciałem dalej ładować do 92%, tak jak mi wskazywał Betoroot Planner, i nie chciałem jechać na Ciechocinek na Supercharger wersji drugiej, bo tak mi wskazywała Tesla. To zdecydowałem, nie, odjeżdżam i następny postój będzie MOP na MOPie, czyli z żadnych strat na zjazd z autostrady. MOP Malankowo Greenway i zobaczcie pięknie 144 do 151 kW i potem już na spadek. Te ładowarki, które Greenway ma na MOP Malankowo i dwursójki zaznaczone jako 190 kW w Betoroot Planner i 200 kW w aplikacji Greenway, no nie dają tej mocy. To jest moc maksymalna dla samochodów, które mają architekturę 800 V. W Tesli tych mocy nie uzyskamy, więc maksymalna moc na ładowarkach Greenway, stacjach Delta 150 kW. No i tyle. Ale patrzcie, pięknie mogłem tu się odłączyć w tym momencie, ale zagadałem się z tym widzem, który mi nagonił, mając nowszą Teslę z większą baterią. Prawdopodobnie nie ładował na Ionity, tylko od Port Radomsko od razu dojechał do MOP Malankowo.
12 minut, średnia prędkość 133 kW, od 11 do 45% i odjechałem do domu. I dojechałem do domu mając 18% w baterii, więc mogłem ładować 8% mniej. Słuchajcie, Tesla nie jest już potrzebna, żeby podróżować samochodem elektrycznym. Ani nie są potrzebne superchargery Tesli, ani tak naprawdę nie jest potrzebna Tesla jako taka. Jeżeli macie samochód elektryczny, który pozwala Wam osiągać te prędkości ładowania 180 kW, tam 150 kW, które oferuje Greenway, 180 kW, które oferuje dla 400V baterii, na przykład Ionity, macie ten zasięg, który pozwala Wam skakać między tymi szybkimi ładowarkami, których jest więcej niż pokazałem. Tak naprawdę nawet 180 kW stację za Toruniem w stronę Łodzi ma też Orlen. I to ta stacja w aplikacji sprawdzałem, działa, tylko nie testowałem. Więc mając taki samochód, który szybko się ładuje, to możecie spokojnie sobie podróżować. Jeżeli nie będziecie robić zjazdów gdzieś daleko od autostrady, no to Wasz czas podróży będzie nadal ok, nie będzie dużo gorszy niż samochodem spalinowym, bo nawet samochodem spalinowym, jadąc w podróż powiedzmy ponad 8 godzin, czas Google'a, musimy zrobić kilka przystanków, żeby się odpocząć. A tu będziecie robić naturalnie przystanki dla ładowania i będziecie się odpoczywać. Także bardzo dobrze. Jedyne co nie jest może aż tak dobre, to że koszty tych ładowarek idą w górę, ale nadal możemy sobie, kto ma fotowoltaikę, kto mieszka w domu, kto może ładować z gniazdka w garażu, możemy sobie nadal przez większość czasu użytkować samochód elektryczny tanio, a tylko w podróżach mieć koszty porównywalne z samochodem spalinowym. Dziękuję Wam bardzo i do widzenia. Pa!